II wojna światowa to nie tylko terror i przemoc. To także zaplanowana operacja grabieży Polaków przy użyciu pieniądza. To była cicha wojna prowadzona bez strzałów, ale z druzgocącym skutkiem. W tym filmie pokazujemy, jak poprzez przymusowe wymiany waluty okupanci doprowadzili do materialnego wyniszczenia Polaków. Ale w taki sam sposób, jak robili to nasi okupanci, postępowały również po wojnie komunistyczne władze. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Ilekroć mówimy o niemieckiej okupacji, to zazwyczaj kojarzy się nam ona z obozami koncentracyjnymi, masowymi mordami, wywózką na roboty przymusowe i grabieżą kraju przez Niemców. Z kolei w przypadku sowieckiej okupacji kojarzy się nam ona z wywózkami polskiej ludności na Syberię, łagrami i niszczeniem przez Sowietów wszystkiego, co mogło kojarzyć im się z Polską. Zarówno okupacja niemiecka, jak i sowiecka prawie nigdy nie kojarzą się nam z niszczeniem finansowym Polski przez okupantów za pomocą zalewania jej coraz gorszą walutą. Temu celowi służyły ciągłe wymiany pieniędzy, jakich Niemcy i Sowieci dokonywali na okupowanych terenach Polski. Od początku okupacji Niemcy usiłowali zmusić Polaków do posługiwania się kiepską walutą. Realizując ten cel, chodziło im przede wszystkim o zachowanie względnie stabilnych cen w samej III Rzeszy i dość długo im się to udawało. Koszt ponoszenia przez III Rzeszę ogromnych wydatków, jakie pochłaniała niemiecka armia, został więc zrzucony przez nią na podbite kraje. Zostały one zmuszone do płacenia ogromnych sum na rzecz III Rzeszy. Jedną z takich sum był specjalny podatek na rzecz obrony, czyli tak zwany Wehrbeitrag, którego bieżącą wysokość ustalał minister finansów III Rzeszy Lutz von Krosigk. W przypadku generalnego gubernatorstwa ten podatek wynosił w 1941 roku 500 milionów złotych. W 1942 roku było to już 1,3 miliarda złotych, a w 1943 roku było to już prawie 3 miliardy złotych. Dodatkowo generalne gubernatorstwo obciążone było kosztami stacjonowania niemieckich jednostek na jej terenie. Przy czym te koszta były przez Niemców zawsze zawyżane. W 1942 roku wyceniono je na prawie 100 milionów złotych. Tyle miało kosztować rzekome stacjonowanie w okupowanej Polsce 400 000 niemieckich żołnierzy. Tymczasem było ich wtedy zaledwie 80 000. Niemcy na bieżąco też rabowali wszystkie podatki, jakie były ściągane w generalnym gubernatorstwie, systematycznie je zresztą podnosząc. Pomnażali też swoje zyski, rabując surowce, przedsiębiorstwa, ich produkcję, prywatne mienie Polaków i wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Spływające do III Rzeszy z okupowanej Polski pieniądze, surowce, towary i wszelkie inne dobra sprawiały, że III Rzesza, pomimo tego, że prowadziła wojnę na wielu frontach, cieszyła się względną stabilnością finansową. 15 grudnia 1939 roku władze generalnego gubernatorstwa powołały do życia bank emisyjny w Krakowie, który zaczął emitować nowe polskie złote zwane młynarkami od nazwiska prezesa tego banku Feliksa Młynarskiego.
Ponieważ ten ostatni był wcześniej jednym z prezesów przedwojennego Banku Polskiego, miało to pokazywać ciągłość instytucjonalną. Z kolei w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku i Pomorzu, które bezpośrednio wcielono do III Rzeszy, polskiego złotego zastąpiono niemiecką marką. Tyle tylko, że każdy Polak mógł wymienić jedynie 300 polskich złotych. Ten limit był spowodowany obawami, że wymiana większych kwot przez zamieszkałych na tych terenach Polaków wpłynie niekorzystnie na sytuację finansową III Rzeszy. W rezultacie tego Polacy na tamtych terenach mocno stracili, ponieważ nie mieli innych możliwości ulokowania swoich pieniędzy w środkach trwałych. Ale równie mocno na wymianie waluty stracili Polacy zamieszkali w generalnym gubernatorstwie. Głównie dlatego, że młynarki nie miały żadnego zabezpieczenia ani w kruszcach szlachetnych, ani w dewizach i nie wychodziły poza jej granice. Ten ostatni czynnik umożliwiał Niemcom nieustanne dodrukowywanie nowej waluty, z czego na bieżąco korzystali. O ile w 1940 roku obieg pieniężny na terenie generalnego gubernatorstwa wynosił jedynie 1,3 miliarda nowych złotych, o tyle 4 lata później, czyli w roku 1944, wynosił on już 10,1 miliarda złotych. Narzucona Polakom waluta przedstawiała tak znikomą wartość, że ci masowo od niej odchodzili, zastępując ją w wymianie handlowej alkoholem, dewizami, a nawet żywnością, która była wtedy racjonowana. To najlepiej pokazuje, jak niewiele wart był narzucony Polakom pieniądz. Tak naprawdę Niemcy wykorzystywali młynarki do bieżącego finansowania swojej armii i utrzymania względnej stabilności finansowej w samej III Rzeszy. Korzystający z narzuconej waluty Polacy mogli być pewni, że każda złotówka banku emisyjnego w Krakowie jest tak naprawdę ich własną cegiełką na rzecz niemieckiego okupanta. Podobnie jak Niemcy postępowali Sowieci na okupowanych terenach II Rzeczpospolitej. Sowieci od razu przeprowadzili operację przymusowej wymiany waluty. Choć sowiecki rubel miał 4-krotnie niższą siłę nabywczą niż przedwojenna polska złotówka, wymianę złotych na ruble przeprowadzono w stosunku 1:1. Do tego obowiązywały jeszcze skromne limity tej wymiany. W rezultacie tego polska ludność na Kresach poniosła jeszcze większe straty niż na terenach generalnego gubernatorstwa. Wprowadzony na Kresach sowiecki rubel w przeciwieństwie do naszej przedwojennej złotówki był bardzo kiepską walutą, ale dzięki temu rozwiązaniu zamieszkali na Kresach Polacy również dźwigali na swoich barkach ciężar funkcjonowania sowieckiego państwa i jego machiny wojennej. Jesienią 1939 roku przymusową akcję wymiany waluty na Wileńszczyźnie przeprowadzili Litwini. Litewskie władze, wzorując się na Niemcach i Sowietach, również zarządziły obowiązek wymiany polskiej waluty. Narzuciły też zasadę, że 2 polskie złote mogą zostać wymienione za 1 litewskiego lita przy maksymalnym limicie tej wymiany 50 litów na osobę. Gdy w 1940 roku Litwę zajęli Sowieci, doszło do kolejnej przymusowej wymiany waluty. Tym razem litewskiego lita zastąpiono sowieckim rublem. Można więc powiedzieć, że Polacy na Wileńszczyźnie zostali 2-krotnie ograbieni ze swoich zasobów gotówkowych. Najpierw przez Litwinów, a potem przez Sowietów. Gdy w lecie 1941 roku na Kresy wkroczyli Niemcy, odbyła się kolejna przymusowa wymiana pieniędzy.
Niemcy od razu zastąpili sowieckiego rubla niemiecką marką. Nie mieli już bowiem czasu, aby wprowadzić na Kresach walutę podobną do młynarek, które wprowadzili w generalnym gubernatorstwie. U schyłku wojny mogło się wydawać, że najgorsze posunięcia okupantów w zakresie polityki walutowej Polacy mają już za sobą, ale tak nie było. Po zainstalowaniu się Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie doszło do kolejnej przymusowej wymiany pieniądza, podobnej do tych, które wcześniej przeprowadzili obaj okupanci. W październiku 1944 roku podległa PKWN Centralna Komisja Skarbowa, pełniąca rolę Banku Centralnego, zarządziła przymusową wymianę waluty na Białostoczyźnie. W miejsce wprowadzonych tam przez Niemców marek wprowadzono nowe polskie złote, świeżo wydrukowane w Moskwie. Ale można było wymienić tylko 300 marek, a to spowodowało uszczuplenie zasobów pieniężnych mieszkańców Białostoczyzny aż o 90%. Potem ta przymusowa wymiana pieniędzy zarządzona została w innych regionach kraju i efekt tego był podobny jak na Białostoczyźnie. W czasie II wojny światowej Polska była jedynym krajem, w którym tak często dochodziło do przymusowej wymiany waluty. Nie dość, że w czasie wojny życie straciło prawie 6 milionów Polaków, zniszczeniom uległy cała infrastruktura państwa, miasta, wsie, to jeszcze Polacy musieli dźwigać na swoich barkach spuściznę wyniszczającej polityki walutowej okupantów. Ale po wojnie z ich metod skorzystali komuniści, chociaż nie zrobili tego od razu. W kraju toczyła się bowiem walka z podziemiem, które nie akceptowało ich rządu. Trzeba było więc najpierw rozbić podziemie i uspokoić sytuację w kraju. Ale pomimo tej walki Polacy zabrali się za podnoszenie kraju z ruin. Rozwijał się handel i kwitła drobna przedsiębiorczość, a to dla komunistów było zagrożenie. Nie zamierzali oni tego dalej tolerować i przystąpili do wywłaszczania Polaków walutą, a więc takiej samej praktyki, jaką wcześniej stosowali obaj okupanci. Wieczorem 28 października 1948 roku ogłosili, że już następnego dnia, czyli 29 października, a była to niedziela, dotychczasowe banknoty tracą swoją wartość. Dali wszystkim Polakom jedynie 10 dni na dokonanie wymiany waluty, narzucając jednocześnie niskie limity tej wymiany. I Polacy na tej wymianie najwięcej stracili. Więcej nawet niż w czasie okupacji. Dzięki temu polskie społeczeństwo zostało pozbawione bazy materialnej, niezbędnej do jakiegokolwiek zorganizowanego oporu przeciwko komunistom. Straciło też wiarę, że sytuacja w kraju może się kiedykolwiek zmienić. Ostateczny bilans polityki walutowej okupantów był druzgocący. Włączając do niego przymusową wymianę pieniędzy zarządzoną przez komunistów, okazuje się, że każdy region w Polsce doświadczył w ciągu niespełna 10 lat kilkukrotnej wymiany pieniędzy i to przy rażąco niskim limicie tej wymiany. Na dodatek większość nowych walut okazała się nic nie warta i była jedynie substytutem prawdziwego pieniądza. A to oznacza, że Polska po wojnie była krajem totalnie wyniszczonym gospodarczo i nie była w stanie przeciwstawić się komunistom. Żaden inny kraj nie doświadczył takiej eksterminacji walutowej jak Polska. Ale o tym, że tak właśnie było, nie wiedzą dzisiaj nawet sami Polacy.
Zakazana historia Sowietu to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie Polskie Powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i Wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.